Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Czwarty sierpnia, rok 2024, Bliski Wschód. Budynek Służby Bezpieczeństwa. Pułkownik Remigijus Muffati, szef Wydziału do Spraw Walki z Amigą. Jestem najlepszym śledczym w tym kraju, więc nawet nie próbuj kręcić. Mamy cię, Romaszku. Tak więc mów! Jak to się u was mówi, jak na spowiedzi? Jak to było z tą Amigą bezścienną? O co panu chodzi? Chyba mnie z kimś pomyliliście. Co? Stawiasz się? Nie chcesz mówić? Zapewniam cię, że po rozmowie z Iratą każdy, absolutnie każdy zaczyna mówić. Irata, Masz rację? porozmawiaj po swojemu na dołku. Z przyjemnością. No i jak ci się podobało? Warto było się stawiać? Ale ja naprawdę nie wiem, o co wam chodzi. O co wam chodzi? Irata, porozmawiaj po swojemu na dołku. Okej. Przekonaliście mnie. Ale jakie mam gwarancje, jak zacznę mówić? Gwarancje? Nie masz prawa do żądania żadnych gwarancji. Gadaj, to może będziesz żył i z tego wyjdziesz. Najlepiej zacznij od samego początku. No dobra, złamaliście mnie. Opowiem wam o tej Amidze bez ściemy. No znaczy możesz napisać witamy w 31. rocznicowym. Powiedzieć. Napisać Sorry, mam? powiedzieć. Kochani, witamy serdecznie w 31. i rocznicowym odcinku Amiga bez ściemy. No i standardowo witają Was serdecznie Rafał Mufa Chyła oraz mój przyjaciel. Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. Jedziemy. Także tak jak powiedział w naszym intrze pułkownik Muffati, musimy zacząć od samego początku. Remika w ogóle nie znałem wcześniej, ksywki nawet nie kojarzyłem z PPA. Chodził mi po głowie pomysł na kanał, bo gdzieś tam Radzik co prawda robi bardzo dobrą robotę od 10 lat, ale gdzieś już widać, że już tam zeszło trochę chyba powietrze i te odcinki są jakby bardzo rzadko teraz robione. Rzadkie. Niezbyt regularnie. Też. Ale wiesz, musisz zwrócić co cesarzowi cesarskie, że on to robi sam, nie? Więc Tak. to jeszcze No i robi trudniej. to od 10 lat, więc ja nie chcę też się wymądrzać, bo nas pewnie nie będzie za 10 lat, choć będziemy się starać. Ale jednak uznałem, że była potrzeba zrobienia czegoś takiego, tylko nie miałem z kim, a samemu nie chciałem robić. No i 12 lipca Remik tu mnie zagaduje na PPA, że jest subskrybentem mojego kanału na YouTubie i żeby chciał sobie pogadać. Ja pamiętam, że wtedy nie miałem czasu, też miałem tam małe problemy w rodzinie, mniejsza o to. I dopiero gdzieś tam 24 lipca obejrzałem kilka materiałów na twoim kanale, między innymi recenzja gry Alien Breed.
wywiad z tym amigowcem z Piły naprawdę świetny, który tam kiedyś prowadził sklep. No już wiedziałem, No dzisiaj bym to zupełnie inaczej zrobił. no ale nie, ja już widziałem, że to nie jest żadna amatorszczyzna i że jesteś tutaj profesjonalistą i że to może się udać. Także 25 lipca jakoś się musieliśmy spyknąć, bo mam tu wynotowane, że w naszych głowach rodzą się konkrety, że chcemy zrobić wspólny kanał inny niż dotychczasowe polskie kanały amigowe i że wymieniamy właśnie kanał Loading jako swego rodzaju wzór do naśladowania, czyli formułę małych gadających głów plus duże, bogato ilustrowane okno. Gdzieś tam na przełomie lipca i sierpnia dochodzi do naszej pierwszej rozmowy telefonicznej, gdzie już ustalamy, że w pierwszej połowie miesiąca już ruszamy. 7 sierpnia wypuszcza się jakieś pierwsze zajawki, koncepcje Inter, pewnie będą gdzieś tam na przebitkach w tle w tym momencie. 10 sierpnia wypuszczasz pierwszy trailer i 15 Dokładnie. sierpnia wypuszczamy pierwszy odcinek zerowy i nie wiem, czy to nie jest taka data, którą powinniśmy obchodzić nasze urodziny, gdzie naprawdę coś poważnego wrzuciliśmy, właśnie ten 15 sierpnia, ale jak mówię, to trochę było rozwodnione, bo kanał był założony nieco wcześniej, ale wcześniej to raczej były tam takie przymiarki jakieś. Nie wiem, no co chcesz tu dodać do tych początków może, bo... No właśnie, to teraz powiem, jak to naprawdę było. Nie, no bo wiadomo, że z każdej perspektywy zupełnie inaczej to wygląda. Oczywiście kontakt z tobą przez PPA, to wszystko się zgadza. A później ta rozwodniona woda, o której mówisz, to dla ciebie była rozwodniona woda, a dla mnie to była taka walka nad zaprojektowaniem intra i całego designu tej strony. Więc, a wiesz, że ja tam się nie patyczkowałem i bodajże chyba z 10 wersji zrobiłem intra i chyba z 6 jakichś takich layoutów tej otoczki wokół naszych głów, więc to tam gdzieś dopiero się tworzyło, robiło. No i pamiętam, że strasznie się do tego przykładałem, zależało mi na tym, żeby to było coś takiego fajnego. No i ta formuła generalnie, którą do dzisiaj trzymamy, mi się podoba. Czasami mam takie zajawki, żeby coś tam zmienić, odświeżyć, ale z drugiej strony jak kombinuję, to za dużo jest jakby taki przerost formy nad treścią i stwierdzam, nie, wróćmy, żeby to było takie stonowane. Zresztą pewnie też widzowie widzą na przebitkach te takie raczkujące projekty. No i rzeczywiście, no, wybraliśmy najlepszy. Dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że strzał w dziesiątkę. No nie? generalnie co tam też, popleiłem. co ja pamiętam z tych rozmów, co mi utkwiło, właśnie, że zaznaczyłeś, że bardzo lubisz montować i dlatego pewnie było tyle tych koncepcji. Uwielbiam. Ja się bardzo ucieszyłem, bo ja co prawda też lubię montować, ale wiem, że montowanie takich 2-godzinnych materiałów to potem bywa niestety uciążliwe i bardzo dobrze, że tutaj większą część prac bierzesz na siebie. To od razu kamień z serca mi spadł, bo jak ja bym miał montować wszystko sam, to ja bym chyba zgłupiał, a na pewno tych odcinków nie byłoby tyle. Więc fajnie, że tutaj robisz tą robotę. Ja jeszcze, Mów, bo widzę, że się zgłaszasz. ja jeszcze coś, tak, zgłaszam do odpowiedzi, że tak samo jak ty mówisz, ucieszyłeś się na wieść tego montażu, to ja się ucieszyłem, tylko że tak cicho w głębi duszy wiedziałem, że tak raczej będzie, że potwierdzisz, że ty się zajmiesz tym, czym ja się kompletnie nienawidzę, czyli tam jakiś opis na YouTube, założenie tego kanału, to nie. Ja mogę montować nawet całą noc film, ale jak mam wypełnić jakieś rubryczki gdzieś tam, to już po prostu... Ty jesteś pisarzem, nie? A ja absolutnie wolę gadać niż pisać, więc tutaj się wypełniliśmy też tak idealnie. Dobra, nie? żeby nie zanudzać naszych widzów, może przejdźmy do konkretów, a więc pierwszy odcinek zerowy, który tam wystartował 15 sierpnia. I ja liczyłem, że odcinek obejrzy kilkaset osób. Przeważnie moje filmy na kanale to tam ogląda właśnie 300 osób, coś takiego. I pamiętam, jak w pierwszych godzinach cieszyłem się, że już jest 100 oglądających, a potem ty powiedziałeś, że już jest ponad 500, a ogólnie okazało się, że odcinek zerowy obejrzało w pierwszych dniach ponad 1600 osób. Do dziś jest to ponad 1800 osób. No już wtedy wiedzieliśmy, że no, z tego może się urodzić coś naprawdę poważnego. I tak wspominam ten odcinek. Zgadzasz się? Ja tu miałem tak, no właśnie, to mnie tak bardzo podbudowało, ale jednocześnie trochę też wystraszyło, że jednak, no kurczę, skoro weszli, tak jak zobaczą gnioty, to uciekną i to gdzieś tak stawiało tą poprzeczkę mega wysoko.
pamiętam taki stresik i chyba ja ten stres miałem większy niż ty i ty mnie tam raczej studziłeś spokojnie, idziemy. Nie, no ale no, rzeczywiście no, wspominam z takim zaskoczeniem, bo ja też myślałem, że będzie wyświetleń na poziomie, nie wiem, no 300, no 500 to już byłoby w ogóle mojeju, nie? Super, nie? No tak. Tylko, że rzeczywiście ten odcinek zerowy, bo tam nam ludzie zarzucali, że też nie rozumiem dlaczego, że gadaliśmy o wszystkim, tylko nie o Amidze, co było moim zdaniem bez sensu, no bo to chodziło, żeby się przedstawić, powiedzieć co chcemy i od pierwszego Tak, ruszamy, tak, nie? tak. No ale No i właśnie ten pierwszy czasem tak bywa. odcinek, to już miał, no tam było już ponad 3,5 tysiąca odsłon, więc to już by był sukces naprawdę wielki. I tam był jednak temat przewodni, to był twój temat przewodni, czyli błędy na innych kanałach YouTube'a. Tak, i ja wiem, że po prostu no, chciałem współpracować z tobą i powiedziałem, dobra, jesteś moim współpracownikiem, ja nie chcę niczego narzucać, niech idzie ten twój temat, ale z dzisiejszej perspektywy to Tak. ja bym go nie wziął, zwłaszcza na pierwszy odcinek, bo to wyszło tak, że my tutaj się wymądrzamy, wytykamy innym błędy, a Tak. życie pokazało, że my czasami w toku rozmowy też nie jeden błąd popełniliśmy. To jest Też walimy. naturalne i niestety tak to już jest. Nie Ale myli się ten, kto nic nie robi. no to dokładnie, ale z mojej perspektywy to teraz już tak trochę uprzedzę, że no może nie, tak już całkiem nie, bo do pewnego momentu, ja w ogóle uważam dzisiaj z perspektywy czasu, że my na początek zarzuciliśmy sobie zbyt poważne tematy, bo dzisiaj zupełnie inaczej byśmy do nich podeszli, nie byłoby tego stresu przed kamerą, ta dykcja byłaby lepsza, płynniejsza, no, a to były ciekawe tematy, a przez to tak amatorką zalatują tak. z dzisiejszej perspektywy. Ja też mam tutaj odnotowane, nawet bo ty bardziej się koncentrujesz, widzę, na tym stresie i dykcji. Ja natomiast po pierwsze chciałbym zauważyć, że wtedy bardzo ambitne jeszcze mieliśmy plany, żeby był przynajmniej jeden odcinek na tydzień i bardzo szybki montaż i mam tu zaznaczone, gdzieś musiałem to w mailach znaleźć, że montaż był w ten sam dzień co nagranie o 3:00 nad ranem, więc było ekspresowe tempo, narzuciłeś w sensie tego montażu, a chyba o 6:00 pamiętam, że do roboty jechałeś, nockę zarwałeś, żeby ten montaż był. No tak było. I takie, ja bym jeszcze tu widział też głównie po mojej stronie problemy takie jak słaby mikrofon wtedy, tam ludzie zarzucali nam to echo. Oj, tak, I ten tak. Skype, I wiesz co, teraz to wyłapuję od No. razu. ten Skype, który gdzieś tam, na którym nagrywaliśmy, gdzie też różne były zamrożenia czasami i tego typu rzeczy. Te skaczące okienka, które też się jeszcze tam zdarzały właśnie w czasie nagrania, więc nie dość, że na pewno był jakiś tam stres i tak dalej, chociaż ja tego akurat tak mocno nie pamiętam, ale jednak było to słabe technicznie, no ale z czasem trochę się sprofesjonalizowaliśmy. Nie, no i ja nawet wiem, od którego momentu tak fajnie to ruszyło, ale do niego za chwilę dojdziemy. To co, następny Tak. odcinek bierzemy na Tu klatę. był temat przewodni Co to? chipy utraconych nadziei i to był właśnie O właśnie. odcinek naszych utraconych nadziei, bo my mieliśmy z tym wielkie Tak. nadzieje i jak było 3,5 tysiąca w tym pierwszym odcinku, to tu liczymy, że o cholera, jak taki temat ciekawy, to jeszcze pójdzie do góry, a oglądalność jest na poziomie 2250 odsłon. Ja mam tu dane z początku lipca, może teraz jest przełom lipca i sierpnia, może ciut więcej, ale to już tam dużo się raczej nie zmieniło. I to jest oglądalność, która okazała się na przestrzeni tego roku jedną z niższych, więc Tak. myśleliśmy, że temat był świetny, ty tam naprawdę dużo technicznie się rozwijałeś na temat tej Akiko i jakichś schematów i tak dalej, a jednak coś nie zażarło. Chociaż oczywiście No, miesiąc przed właśnie startem dlatego. kanału to wszystkie pieniądze bym dał, żeby mieć ponad 2000 odsłon, nie? Bo tego nie zakładaliśmy. No właśnie, bo ale to może na końcu już, jak dojdziemy jako podsumowanie, to powiemy, jakie mieliśmy oczekiwania względem tego kanału i jakie mamy dzisiaj, no bo się to trochę pozmieniało pewnie, ale tutaj wrócę do samego meritum, czyli tej kości Akiko, w ogóle chipów utraconych nadziei. No to rzeczywiście ten temat, kurczę, ja myślę, że tu za bardzo w technikalia poszedłem niepotrzebnie. Trzeba było
Dzisiaj zrobiłbym to zupełnie inaczej, krótko na temat, bach, później nasz komentarz, a tu takie kurcze, ja myślę, że to dlatego tej oglądalności trochę utraciliśmy, bo ktoś zobaczył schematy i mówi, o jutro jeszcze, nie daj Boże, będzie kazał mi coś lutować. No ja też Więc- dodam, że tam znowu wtedy szłeś na wyścigi z tym montażem. Ja potem miałem jakieś uwagi i zrobiłem wersję rozszerzoną, która też z dzisiejszej perspektywy to nie było mądre chyba, ale ona też miała tam 500 odsłon, więc w sumie ten odcinek miał blisko 3000, gdyby liczyć tych, co obejrzeli wersję rozszerzoną i tą zwykłą. No i jeszcze też był taki eksperyment, nie wiem czy pamiętasz, czyli suplement pokazujący grę Gloom. On też się nie spotkał jakby z dużym zainteresowaniem, bo 400 odsłon i już z tego typu eksperymentów potem zrezygnowaliśmy, nie? A to były takie początki, gdzie się tam kombinowało. Chociaż ja uważam, że takie suplementy mogłyby być w jakimś osobnym dziale dla ludzi zainteresowanych, bo wiesz, to, że obejrzy 3000 osób na przykład, jakiś tam dany film, to jak te 500 rzeczywiście się tematem bardziej zainteresuje, bo nie wiem, bo chce kupić kartę taką, czy Amigę taką, no to sobie chociaż to zobaczy, nie? Nas to nic nie kosztuje, bo to jest tylko jakby wrzucenie czegoś No to tutaj ja bym chyba, tutaj akurat tak tego nie karcił. chyba chcesz zareklamować twoją nową inicjatywę, bo oczywiście Remik nagrywa teraz filmy, właśnie takie suplementy można powiedzieć, gdzieś tam dotyczące działania pewnych dem na różnego rodzaju hardware'ze i tak dalej. No i prawdopodobnie będzie wrzucał te filmiki raczej chyba na swój kanał, ale oczywiście tutaj będziemy o nich będziemy mówić linkować. i na pewno będą odnośniki u nas, jak tylko to się zmaterializuje konkretnie. Dokładnie nie, bo tutaj pełna zgoda, że wiesz, sam próbowałem to obejrzeć i mnie zmęczyło gdzieś tam w połowie i mówię, no rzeczywiście, ale z drugiej strony sobie wyobrażam sytuację, że chciałbym zobaczyć, jak na danym sprzęcie coś działa, no to czemu nie? Więc to mówię, no to są takie rzeczy typowo pod klienta, Okej. w cudzysłowie. Dobra, odcinek 3 i to jeden z naszych najpopularniejszych odcinków, czyli Amiga versus PC. I to było 6300 odsłon, więc dużo. Gorąco bardzo, A to tego nawet, no, to mnie zaskoczyłeś, że tyle. No gorąco teraz w patrzę, komentarzach 6300. było, no bo wiadomo, że temat drażliwy. No, I też kij w mrowicho. znowu wrócę do naszego braku profesjonalizmu i może tutaj dasz teraz przerywnik i dasz te nasze śmieszne powitania, bo po prostu kiedyś naprawdę wyglądało to mało poważnie. Amiga bez ściemy. Amiga bez ściemy. Amiga bez ściemy. Poszło. No, kochani, witamy już w 6. Oh my god odcinku Amiga bez ściemy. Standardowo witają Was Rafał Mucha. Rafał Mucha. ale jasno. No. Dobra, odnowa. Przynajmniej się rozbudzimy, no. Rafał Mucha. Oj, dobra, Muszka. jeszcze Dobra, raz. trudno będzie się po tym ogarnąć, ale... Jeszcze gdybyś mnie przekręcił, to pół biedy, ale siebie... Dobra, koniec. No. Może ja zacznę, jak nie możesz się ogarnąć. Nie wiem, czy to się cały czas nagrywa. Tak, ale to było tak dobre, że nie zrobiłem stopu. To muszę mieć do pamiątki jakiejś kolekcjonerskiej. Ale dobra, to może ja się potem wytnę. No witamy Was serdecznie już w 6. odcinku naszego wideo podcastu Amiga bez Nie. ściemy. Nie, dobra. To jest coś, co nam zawsze najtrudniej... Dobra. Okej, lecimy. Poczekaj, teraz Profeska, koniec. ja zacznę. Dobra. Kochani, witamy już w 6. odcinku Amiga bez ściemy. Rafał Mopa chyba oraz
Ja nie mogę na ciebie patrzeć, bo wtedy się śmieję. Ja wiem. Witają was serdecznie. No i Nie. Dobra, ten... Profeska, koniec. kochani, witamy już w 6. odcinku Amiga bez ściemy. Profeska, koniec. Dzisiaj można powiedzieć, że no, kolejny dzień w biurze, więc po prostu cześć, witamy. Nigdy nie robimy dubli na powitaniach, chyba że tam czasami z gościem coś Już nie nie. wyjdzie, bo wiadomo, no, goście nie mają być może takiej wprawy w nagrywaniu jak my, ale my sami to już dubli od dawna nie robiliśmy, a kiedyś to właśnie wyglądało tak, że trzeba było powitania nagrywać po 4-5 razy, bo było jak Bo było. jeden pękał ze śmiechu, było Ale jak ten było. odcinek Dokładnie. też znowu z dzisiejszej perspektywy, bo go też obejrzałem kiedyś, to dziś zrobiłbym go inaczej. Już ten odcinek późniejszy na przykład z Atari był o wiele lepszy według mnie. No ale było jak było. No ale... No, Tak. Nie, ale to rzeczywiście, bo są takie tematy, które gdzieś człowieka bolą, że, no bo teraz wiesz, jakbyś to zrobił i wiesz, że jesteś na 100% pewny, że zrobiłbyś to lepiej i korci, no ale z drugiej strony co, będziesz robił remake No nie. swojego filmu na YouTubie? No bez sensu, nie? No. 4. odcinek to był też pierwszy odcinek specjalny. To były nowe gry na Amigę O. i emulacja Amigi NG pod PC-tem. Pierwszy odcinek specjalny miał być ogólnie na żywo nadawany z Piły, gdyż na początku września cię odwiedziłem, ale Tak, jak się tak, dwóch Polaków spotka na żywo, to przestawiają się priorytety i z naszych nagrań niewiele wyszło, więc formuła zupełnie się zmieniła, ale tej formuły odcinków specjalnych trzymamy się do dziś i ona się generalnie widzom podoba, a ten pierwszy odcinek miał też ponad 4300 odsłon, więc no też się cieszył całkiem fajnym zainteresowaniem. No i tutaj od siebie dodam, że ta formuła specjalnych odcinków wyszła właśnie przez taki przypadek zupełny, bo to miało być tak. na live'ie, na coś tam, a potem stwierdziliśmy, kurczę, no przecież nie damy rady zrobić. No i nagle wyszło, dobra, słuchaj, to ty weź coś tam, nagraj swojego, tu i coś to połączymy, Tak. nie? Ale rzeczywiście ta formuła mi się bardzo podoba do dzisiaj, mi jako też twórcy, jak to fajnie brzmi, twórcy materiału wideo, bardzo mi podoba się, bo ja się skupiam na czymś pewnie, czego ty, nie wiesz, bo staram się jednak znajdywać jakieś takie perełki czy coś. Ty oczywiście gdzieś po tej stronie MG i kurde, później się tak zaskakujemy, Tak. nie? I tutaj, drodzy widzowie, muszę wam powiedzieć, że naprawdę tak to jest, że czasami ja nie wiem, co on przygotował i No oglądamy to jakby tak z parę bomby. razy zaskoczyłeś No, i to totalnie. tak. I wtedy jeszcze... No, ale fajnie właśnie, bo wtedy jest taka interakcja fajna. Wtedy jeszcze powiem, bo potem to się zmieniło i mniej więcej robimy po 3 odcinki w miesiącu, ale wtedy jeszcze zachowaliśmy tygodniowy cykl wydawniczy i tu powiem od siebie, że te odcinki specjalne to też nam pomagają tą częstotliwość w miarę zachować, bo nie zawsze mamy czas, żeby się o 1 godzinie tak jak dziś spotkać, pogadać. To jest jednak 2 godziny powiedzmy wyjęte z dnia, a wiadomo jak to dzisiaj jest, człowiek zabiegany, zapracowany i tak dalej, a te odcinki to sobie każdy z nas przygotowuje gdzieś tam w zaciszu domowym wtedy, gdy ma czas. Spotykamy się na 15 minut powiedzmy komentarza tylko i jest fajnie. To takie wczoraj pytanie dostałem właśnie od kuzyna. Mówi, kiedy ty robisz tą Amigę bez ściemy? Kurczę, przecież tu jeszcze filmy do zmontowania, tu jeszcze cateringi, tu jeszcze coś z DJ-ką, tu coś, tu jakiś prototyp. No nie wiem, no jakoś idzie. No ja powiem tak, bo też ostatnio właśnie znowu wrócę tu do tego kanału tu naszych przyjaciół Ami Wigilia. I też tam właśnie chyba Radzik mówił, jak ten Mufa ma czas tu, żeby tyle robić i z tą Amigą siedzieć i tak dalej. Ja powiem, no to jest kwestia poustawiania sobie priorytetów. No doba dla każdego ma 24 godziny. Ja też mam jakieś tam platformy streamingowe i tak dalej, ale zapewne tych seriali oglądam mniej, po kilka rocznie, bo więcej gdybym oglądał, to i tak bym nie pamiętał. I gdzieś tam siedzę przy tej Amidze,
Także to jest kwestia tylko układania sobie priorytetów i wtedy się znajdzie czas i można działać. A jeśli się siedzi... A ja jeszcze dodałbym, że według mnie takim clue tej sprawy to jest to, czy ciebie to kręci. Tak. I tyle. Tak. Jak cię kręci, to znajdziesz czas, nie? To tak samo jak wiesz, facet wychodzi ze śmieciami i wraca 3 dni później, żona go bije, gdzie ty byłeś? No było fajnie, nie? No to czemu kończyć? Okay. To. Pierwszy top, czyli odcinek 5, tak jak obiecywaliśmy, top nietypowy, czyli top 20 gier na dopalone Amigi. Wciąż jeszcze w tym odcinku się trzymaliśmy tej pierwotnej konwencji, czyli były też retro wspominku i aktualności. No to było bardzo wyczerpujące. Też te retro wspominki dużo wyczerpywały przy montażu, bo nie chodzi nawet o samo montowanie, a o szukanie takich staroci materiałów, które można wkleić. To zabiera jednak trochę czasu. No ale odcinek wam się też spodobał, bo też było 4600 odsłon, także wyszliśmy już wtedy na taki poziom około 5000 widzów. No i ja od siebie tu do tego odcinka dodam, że ja, bo wiem, że ty miałeś, bo ty jesteś profesjonalista, to ale ja w tym odcinku pierwszy raz u siebie zauważyłem, że mam tą tremę przełamaną, że już jest light, że tu już widziałem, że jest okej, nie? Że to już było te pierwsze przełamanie u mnie tych barier takich, że gadamy, wspominamy, jest to takie fajne, takie płynne i nawet teraz jak wróciłem po czasie do tego odcinka, to on mi się naprawdę bardzo podobał, że był spoko, nie? Że tutaj, tu już, to jeszcze nie było to jeszcze nie ten Power Ranger, ale już widziałem, że to idzie ku lepszemu, nie? Czyli tu już taki jakby jakiś tam progres poszedł, nie? To przy tym odcinku to zauważyłem, ale potem będzie ważniejszy oczywiście. Potem chyba był taki odcinek, ten 6, to był znowu odcinek specjalny i to było FPGA, czyli nie tylko klony Amigi oraz emulacja Amigi na PC, część 2. Ja chyba z tego odcinka to tak najmniej pamiętam, bo wiem, że dałeś tam sporo teorii właśnie znowu, też jakiś wykład FPGA z innego kanału. Ja dokończyłem temat emulacji NG na PC i chyba, nie wiem, od początku a to chyba słabo się obejrzało, co? Wielkich oczekiwań, bo też stąpaliśmy po ziemi i chyba mieliśmy od początku świadomość, że będą odcinki jakieś szpile hitowe i będą to odcinki mniej popularne, bo nawet ich hollywoodzkie wytwórnie obok kinowych hitów tworzą też filmy klasy B. No i chyba taki ten odcinek był, bo o czym świadczy liczba 2300 odsłon. Choć co ciekawe, miał aż 44 komentarze, więc może mało widzów, ale ci co się tam... Aktywnych widzów. Też zainteresowali, to dyskusja jednak na kanale jakaś była. Chociaż tego odcinka akurat też bym go poprawił dzisiaj, nie? Tego bym chętnie tutaj też poprzekrajał i zupełnie inaczej to nagrał, no ale było jak było. Odcinek, 7. liczba szczęśliwa, ale ja tu akurat liczyłem na hit, a było duże rozczarowanie, czyli czasopisma amigowe i to jest jeden z naszych nielicznych filmów z liczbą poniżej 2000 odsłon. Ogólnie zajmuje 3. miejsce od końca w statystykach oglądalności i dziwne, bo dla mnie to jest temat mega ciekawy. To też pierwszy film, którego montaż w głównej mierze na barki wziąłem ja i pamiętam, że siedziałem nad tym 2 dni, w sumie 12 roboczo-godzin, także drodzy widzowie, no jest co robić przy takim kanale wideo, to nie jest live albo jakiś kanał audio, gdzie w zasadzie kończysz nagrywać i możesz wrzucać, tu jest naprawdę sporo ilustrowania i sporo czasu to zabiera, a zwłaszcza mi, bo Remik tu jednak trochę szybciej działa. I co? I to chyba tyle, no bo czy ty tu jeszcze chcesz dodać coś? Tak. Znaczy według mnie ten odcinek był świetnie zilustrowany, ale kompletnie źle poprowadzony i to był odcinek, przez który ja nie byłem w stanie przebrnąć, oglądając go na nowo. Wyłapywałem masę naszych błędów, moich jakichś przekręceń słów. Nie wynikało to na pewno ze stresu, bo to już ten stres już raczej nie ten, ale no jakieś takie masło maślane tam było i powiem szczerze, że ja jakoś nie mogłem przez niego przebrnąć. Gdybym miał dzisiaj znaleźć błąd, za dużo takiego gadania o niczym, za mało konkretów. No nie wiem, no coś tam mi nie zagrało. I jeszcze dalej to była ta koncepcja tych retro wspominek, więc to się wszystko wydłużało jeszcze bardziej. No to się zlało jeszcze, tak. Oj, to teraz to też było kluczowe. Teraz sprawy. Za to odcinek 8.
czyli twój klon Amigi, O, no oraz moje Amigi One X1000 i X5000, to był przełomowy odcinek no i specjalny. nasze spotkanie I kolejne. myślę, że w dużej mierze dzięki prezentacji twojego prototypu Amigi blisko 8000 wyświetleń stawia go dla odmiany na 3. miejscu od góry w zestawieniach naszych najpopularniejszych filmów. No ale wiadomo, temat był arcyciekawy. Tutaj człowiek w zaciszu domowym sobie zmajstrował klona Amigi, który jest jak sam, No nie sam. no nie sam z przyjacielem, Nie sam, ale bo chciałem jednak z powiedzieć, że pomocą jak kolegi. sam widzisz po testach, bo testujesz, choćby teraz masz porównania gdzieś tam z Wampirem i tak dalej, to w wielu aspektach on jest lepszy niż te jakby komercyjne produkcje wytworzone przez AMI firmy, nie? No, tu będę nieskromny i powiem na razie we wszystkich. Na razie we wszystkich. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, bo tam jeszcze kolega aktualizuje firmware, zobaczymy jak to, ale na razie jest pozamiatany, nie? Możemy wycierać Apollo podłogę. Ale dobra, ale co do odcinka, to jest właśnie najbardziej przełomowy odcinek, jeżeli chodzi o tremę, też taką jakieś wizualizacje, montaż i tak dalej. To był odcinek, który jakby, nie wiem, mnie totalnie już przełamał, nie? Że to już wiedziałem, że z Mufą pójdę na koniec świata i o jeden dzień dalej. Kurde, super, nie? No tu już widać flow, nie? No tak. Tu już było widać ten brak. I to jak zawsze znowu, jak zawsze po jakimś wielkim hicie, to następuje pikowanie w dół i 9. odcinek, Ale no, niedocenione gry i komentarz do jesiennych imprez. I tutaj nasz wybór był po 5 niedocenionych gier, retro wspominki z początków XXI wieku oraz komentarz do imprez Ami West i Amiga Germany. I to wzbudziło zainteresowanie jedynie u 1800 widzów. I to jest co prawda wynik, o chociaż ten którym odcinek mi się 3 podobał. miesiące wcześniej, gdy zakładaliśmy kanał, nawet nie marzyliśmy. Jednak fakty są takie, że jest to nasz najmniej popularny film, jedyny, który ma nawet mniejszą oglądalność niż odcinek zerowy. No ale jak mówię, no nie zawsze No robi co się ty? same hity. A no tak. Aha. Chociaż ten odcinek no mi się podobał. Taki, okej, no, on nie był żadnym topem, no to na pewno nie oczekiwałbym jakichś cudów po nim, ale miło mi się to oglądało, Teraz tak powiem spoko, jak teraz wróciłem. odcinek, z którego ja jestem akurat, jeśli chodzi o moje zachowanie, najmniej zadowolony, czyli odcinek 10. To było top 12 gier polskich. Odcinek dla mnie był o tyle trudny, że ja osobiście nie uważam, żeby w Polsce powstało aż 12 dobrych gier dla AMI. I tu głównie rozwijałeś się ty, No ty zawsze byłeś. a ja słuchałem i przetakiwałem i te moje ustawiczne to razi mnie dziś tak mocno po uszach, tak samo jak twoje w odcinku 7 o tej AMI Prasie, gdzie to ja się głównie rozwijałem, a ty słuchałeś. I przyznam się szczerze, że po tym odcinku zaczęliśmy bardzo na takie rzeczy zwracać uwagę i dziś nawet zauważyłem, że mamy tego mniej niż, nie wiem, czasami przy wywiadach profesjonalistów gdzieś w radiu. Takie już rzeczy zacząłem wychwycać, gdzie kiedyś w ogóle na takie rzeczy nie zwracam uwagi, ale sprofesjonalizowaliśmy się trochę. Ale do tego to jeszcze wrócę przy jednym odcinku, bo on mi dał wciry tak, że, bo tutaj tobie i ten, ale ja miałem inny odcinek, gdzie dostałem tak po uszach i że od tamtej pory jestem totalnie zblokowany i tylko czekam, czy mamy gościa, czy tylko z tobą gadam, tylko patrzę, skończył, dobra, wchodzę, nie? Albo macham, żebyś mnie Tu wpuścił. po 10. odcinku, konkretnie 12 listopada, rozpoczęliśmy jakby kolejny etap naszej działalności, czyli audycję live. No i jak się okazało, przekleństwo live'ów dopadło nas od samego początku, mieliśmy pecha i coś tam nawalało na serwerach YouTube'a, jak pamiętasz, i transmisja mocno cięła. Chcieliśmy z wami pogadać, zaprezentować różne rzeczy, a tymczasem po niespełna pół godziny musieliśmy przedwcześnie zakończyć transmisję, także był fal start i to przekleństwo live'ów w zasadzie ciągnie się za nami do dziś, ale to jeszcze pogadamy potem. 15 odcinek, no dla mnie najbardziej gość specjalny, Szymon Ulatowski. I to jest bez dwóch zdań dla mnie przełomowy odcinek, to nasz pierwszy wywiad. Tak. Od razu bardzo ciekawy i utalentowany gość. Odcinek, który dał nam przełomowego kopa, myślę. YouTube ma mechanizmy, które niestety po jakimś czasie obcinają statystyki, ale był moment, że ten film miał nawet kilkanaście tysięcy wyświetleń.
podczas gdy my w swoich różnych tam rozważaniach zakładaliśmy, że środowisko jest jednak na tyle małe, że 10 000 odsłon to jest absolutny sufit, którego niemożliwie jest przekroczyć. Ostatecznie YouTube ściął nam te statystyki odsłon do niespełna 7 000, ale i tak to jest 4. miejsce wśród najpopularniejszych naszych filmów. I dodam, że już to był czas eksperymentów z platformą Riverside. Nagrywaliśmy co prawda dalej na Skype'ie, bo remig do Riverside'a był początkowo mocno sceptyczny. Zatem ten wywiad nadal ma jakieś tam niedoskonałości związane z rwaniem sieci i tak dalej. Ale to jest nasz pierwszy odcinek, gdzie zacząłem używać Riverside'a do transkrypcji i od tego momentu wszystkie nasze materiały są też dostępne z angielskimi, a niektóre również z niemieckimi napisami, więc znowu poszliśmy gdzieś tu krok dalej. No i słucham ciebie. No nie no, zdecydowanie przełomowy, totalnie przełomowy odcinek. Zresztą, wiesz, poznałem na żywo bohatera mojego dzieciństwa, więc Tak. tym bardziej. I to jest właśnie odcinek, który dał mi totalnie kopa na zasadzie No i jeszcze później z chłopakami z Cytadeli, nie? Tylko, że jeszcze u Szymona to było tak, no jeszcze trochę mniej, ale u chłopakach tam bardziej przy Kejnie to tam się kurde zacząłem O Jezu, jak mnie to denerwowało. Ale wracając do Szymona Latowskiego, tak, najbardziej przełomowy, bo to dało nam takiego flowa, że nie dość, że chłopaki coś tam robią i nawet progresują, to jeszcze fajni goście No wpadają, tak. nie? No bo jednak Szymon, no to wiadomo, klasa sama w Dodajmy sobie. jeszcze, że też ten odcinek pozwolił nam też poznać ciekawych ludzi, bo ja wiem, że ty z Szymonem w zasadzie współpracujesz do dziś. Do dzisiaj. Ubeku, ale też wiem, że lubisz tam się pochwalić mu Nie tylko. i zaciągnąć opinii, co akurat nagrywamy i tak dalej, więc tutaj Tak. przyjaźń Nie, no żeśmy się się zakumplowali, zawiązała no. po tym odcinku między wami. No i nie tylko Zdecydowanie. z Szymonem, bo potem będziemy rozmawiać o innych gościach. No ale odcinek 12. Wystartowaliśmy wtedy na Patronite i tutaj jeszcze raz podziękowania dla naszych patronów, bo dzięki nim możemy właśnie utrzymywać choćby taką platformę jak Riverside. I tam była historia Amigi One, część pierwsza, a u ciebie był Street Fighter. I Street Fighter. Tak, jak zwykle po hicie musi być zjazd i tylko nieco ponad 2100 wyświetleń. Natomiast jeszcze raz mówię, fajnie, że na tym Patronite nas doceniacie. 6 patronów mamy, także już praktycznie wychodzimy na zero po stronie kosztów i jeszcze raz wielkie dzięki. A o samym odcinku nie wiem, czy jeszcze coś chcesz dodać. Znaczy ja tylko powiem tyle, że uważam dzisiaj z perspektywy czasu, bo wiadomo, no, ja wiem jak ten odcinek powstawał i jakie tam były problemy czasowe, ale historię Amigi One uwielbiam, czasami sobie ją włączę, bo lubię, tylko że ja mam to w całości, a nie podzielone na odcinki. Tak, nawet namawiałem. I uważam, że powinno być, żeby to zaploadować u nas tak właśnie, jako taki suplement dla ciekawskich, może jak tak. ktoś chce, nie chce tam. Okej, 17 grudnia zrobiliśmy świąteczny live i to jest, ja uważam, nasz jedyny dotąd live, którego można to uznać jest za w super miarę live. udany. Prawie nie było tam problemów technicznych, O. chociaż jakieś tam były małe. Mieliśmy ciekawy temat o zapomnianych technologiach, fajne świąteczne czapeczki i fajną oglądalność na poziomie 3500 odsłon. To jest dotąd jedyny live, którego oglądalność jest porównywalna do odcinków zwykłych, więc no, tam nam się udało. Właśnie, no i kurczę, to było świetne, naprawdę, no z tego live'a i on mi dał takiego kopa, że już uwierzyłem w te live'y, ale potem zaczęliśmy kombinować z tymi Tak, telefonami, ale to dojdziemy, ale nie, ten live rzeczywiście pełen props, bo sam go obejrzałem i spoko, No, naprawdę tak, ja daje też go radę, kurczę nie? obejrzałem. I tak widać, wiesz co mi się najbardziej w tym live'ie podoba, że tam już totalnie widać taki flow między nami, taki totalny luz, tak jakby, nie wiem, kumple dzwonili do siebie i w ogóle się nic nie nagrywa, tak sobie między sobą a ja gadali dodam po jako prostu, fajnie. ciekawostkę, nie odnotowałem sobie tego, ale teraz mi się przypomniało, że my się w ogóle umawialiśmy, że będziemy godzinę wcześniej, coś tam mieliśmy próbować. A ty Ja przyjechałeś się na ostatnią spóźniłem, chwilę. Coś mi tam nie wyszło, o kabla zapomniałem do laptopa, bo nagrywałem z mojego drugiego mieszkania w Świeciu, gdzie ja głównie nagrywam gdzieś tam za miastem w domu, w którym teraz siedzę i tu mam cały sprzęt komputerowy.
i weszłem chyba 5 po 18, gdzie już mieliśmy nagrywać, więc naprawdę wszystko się zapowiadało na to, że to będzie katastrofa, Tak, a wyszło ale świetnie. A ile razy mamy tak, że godzinę wcześniej, no wszystko działa że godzinę idealnie, wcześniej sypie. i dupa. Tak, Mhm, no ale dobra. mhm. 13 odcinek, 13 Jedziemy nie dalej. okazała się być pechowa, bo przyszedł czas na kolejny hit. Wywiad z autorami gry Cytadela, 8300 odsłon i to był też pierwszy odcinek, w którym przygotowaliśmy dla Was dodatkową atrakcję w postaci fabularyzowanego intra, w którym zagraliśmy główne role O, i wplatając przy okazji tej zajawki niczego nieświadomych Pawła i Artura, także fajnie według mnie to wyszło, wiem, że się Wam spodobało. No i to znowu był kolejny kop w górę po tym wywiadzie z Szymonem, no super materiał, nie? mhm. Nie, no tutaj to jedyne, co miałbym do zarzucenia teraz po czasie, to te moje do Kane'a, a poza tym wszystko Ale super, to nie? był też, No fajnie, gdyby to mniej tam cięło. Twój konik, Cytadela. Tak, tu tak, nie, no to byli bogowie, nie? Więc wiesz, ja tu, wiesz, spotkanie Boga Kane'a, nie? Powiedzmy sobie szczerze, że no, wywiad zrobił na tobie tak duże wrażenie, że gdy był tam o Evercade'zie motyw, że tam to jest najlepsza wersja Tak, Cytadeli, tak. to oczywiście nie mogłeś sobie odmówić i Evercade'a kupiłeś. O, tak, nie no, obiecałem chłopakom, że kupię, to Aha. kupiłem, no, zaraz na drugi dzień bodajże. Okej, I oczywiście z kartridżem Cytadeli. oczywiście. 14 odcinek, to był znowu odcinek specjalny. VR, Virtual Reality i Amiga, dawniej i dziś. Historia komputerów Amiga One, część druga. I no, wynik niemal 4000 odsłon jest według mnie całkiem okej. Chwytliwy tytuł o VR. Tytuł, Clickbait. Tak, to właśnie film otrzymał właśnie, chciałem powiedzieć, bo większość naszych filmów w ogóle ma 100% łapek w górę, a ten jest jednym z niżej ocenianych, bo miał 95,7. To jest oczywiście i tak dobry ten, ale znaczy, że jednak ktoś tam uznał to za clickbait i poszło kilka łapek w dół. Natomiast czy ja wiem? Odcinek okej, taki typowy specjal. Mi się podobał, tak, mi się tak. podobał. Było trochę ciekawostek. Nie, naprawdę spoko, nie? A ten Alien Breed Tak, że jest nie, no. naprawdę fajny. Potem będąc u Ciebie drugi raz, nawet dałeś mi trochę pograć i faktycznie fajnie się gra. Oczywiście ja jestem lamer, który praktycznie te okulary miał pierwszy raz w życiu na głowie, więc no nie mam jeszcze takiej wprawy jak Ty, ale idzie się przyzwyczaić i wrażenia całkowicie inne. Ale fajnie, Tak, nie? tak. Przygoda fajna, nie? No i 15 odcinek, tam była koncepcja programu Wiadomości TV i chyba wiem, że no nie za bardzo ta koncepcja przypadła Ci do gustu i tutaj gdzieś tam, no Znaczy, tak, to był nasz taki najbardziej problematyczny, gdzieś tam się chyba nie przyłożyłeś do czytania swoich kwestii. Takie jakieś były największe dotąd chyba tarcia między nami przy tym właśnie odcinku. Nie, żebyśmy pokłócili tak. czy coś, ale ja tam miałem parę pretensji i tam musiałem Cię trochę mobilizować, a pewne rzeczy i tak na końcu poprawiałem sam. Finalnie jednak materiał okazał się sukcesem z wynikiem 5500 odsłon i znajduje się w czołówce naszych filmów. I tutaj też zastosowaliśmy znowu kolejne innowacje w postaci wykorzystywania lektorów generowanych przez AI, więc znowu poszliśmy gdzieś tam technicznie do przodu. ale tutaj tu muszę teraz wrócić, bo rzeczywiście tarcia pamiętam, ale koncepcja mi się mega super podobała. Wykonanie, ten layout AI super, ale za dużo, za długo. Kurde, no przecież to tak jakbyś poszedł, nie wiem, na 19:30 miał siedzieć do 22 i oglądać wiadomości i to jeszcze tylko skróty wiadomości. No przecież to można wiesz, że to łeb ci wybuchnie, nie? To trzeba było zebrać do worka najważniejsze chyba i nie wiem, no zrobić z tego materiału, bo nie wiem, ile on tam trwał summa summarum. No chyba 2 godziny, nie wiem, czy jesteś na naszym kanale, ja przyznam, że Godzina 38. No to te 38 by wystarczyło. No zobaczymy. No to ja bym tą godzinę uciął.
Zostało do końca roku Nie, bo 4-5 formuła miesięcy, świetna, tak, nie? 5 Tylko- miesięcy, więc zobaczymy, jaką wymyślimy koncepcję przy następnym podsumowaniu. Pewnie ją trochę zmienimy. Ale mam pewną koncepcję, ale to później pogadamy. Okej, Dobra, okej, jedziemy dalej. okej. No i 16 odcinek to jest kolejny przełomowy odcinek wyjazdowy, wywiad z chłopakami z CS Lab. Ja miałem pewne obawy, jak ten odcinek zostanie przyjęty, bo jednak wiedziałem, że będzie dużo gadania o technikaliach, a tymczasem popularność sięgnęła tutaj tego właśnie naszego nieosiągalnego, jak się wydawało, sufitu Zenitu. i zbliżyła się do 10 000 odsłon i to jest oczywiście nasz najpopularniejszy odcinek. Też myślę, że wpłynęło na to parę rzeczy, bo też mów, już się zgłaszasz, to mów. Tak, nie, no bo chodzi o to, że autentycznie byłem świadkiem, mam do dzisiaj screena. On miał ponad 20 000 wyświetleń i nagle nie wiadomo skąd ucięli połowę, No tak, nie? YouTube to już mówiłem o Więc- tym procesorze YouTube'a. No ale nie aż tak, No. nie? W każdym bądź razie, no tak, raz, że był to odcinek wyjazdowy, nasz pierwszy, ale nie ostatni wyjazdowy. Rozmowa na żywo, mnóstwo fajnego sprzętu, różnego, od najstarszych Amig, a nawet chyba Commodorków, bo tam po sama 460. Tak, tak. Naprawdę dużo ciekawostek i też według mnie też fajny to był termin, bo to była połowa stycznia, a mi się wydaje, że gdzieś tam teraz te letnie odcinki, już gdzieś od wywiadu z Markiem Chylą, a ja do tego jeszcze wrócę, to gdzieś cierpimy przez to, że jest ładna pogoda, że było Euro, czy teraz Olimpiada i tak dalej i po prostu ludzie mają inne zajęcia, siedzą sobie na ogródku i grillują zamiast patrzeć w tego YouTube'a, a wtedy to był też złoty czas, styczeń. Nie dość, że odcinek był mega ciekawy, to jeszcze idealnie się wpasowaliśmy w dobry termin. No jedyna wada tego odcinka to te moje zepsute mikrofony do iPhone'a, bo okazało się, że rzeczywiście po prostu miałem uszkodzony mikrofon, to nie było tak, że my za blisko siebie siedzieliśmy, bo jak wróciłem do Piły, zrobiłem totalny research, mówię, no co tu chodzi, nie? Jeden z mikrofonów był walnięty i robił takie akcje po prostu, nie? No ale i tak wybrnęliśmy bardzo długim montażem Tak, i jakoś tam to poszło, nie? tak. Ale odcinek świetny, pozdrawiamy Szymona i Pozdrawiamy. Andrzeja. Podobno Wspaniali będziemy się ludzie. widzieć w brzegu, więc No i- już się nie mogę doczekać. Właśnie, Szymon, do brzegu. No i Andrzej, bo Andrzej to jest spec od FPGA i tam jeszcze musimy wiele zakrętów No wyprostować. tak. No dobra, to kolejny odcinek. 17 odcinek. Specjalny oczywiście, ogrywamy nowe gry. Final Fight, Castlevania i Goblins 5. O, Oczywiście, Goblinsy. jak zawsze po hicie musi być ostry zjazd do 2100 odsłon. Odcinek pewnie jeden z najmniej pamiętnych, ale muszę tu powiedzieć o dwóch rzeczach, które w sposób istotny wpłynęły na naszą jakość techniczną, że ja już miałem ten mikrofon, mój nowy, więc już brzmiałem inaczej i to był pierwszy odcinek, który nagraliśmy na Riverside. Z pewną taką nieśmiałością podchodziłeś do niego, ale potem stwierdziłeś, tak, Riverside to jest to i od tego czasu, nie licząc live'ów, już wszystko nagrywamy na Riverside. Także to był kolejny gdzieś tam odcinek, gdzie technicznie znowu poszliśmy kroczek do przodu. Nie no, wiesz co, mi się generalnie te gierki wszystkie podobają, które wymieniłeś, więc mam taki sentyment. No nie wiem, podobało mi się, pamiętam bardzo dobrze cały odcinek. Poprawny, nie tam, żebym skakał, po prostu poprawny, dobrze zrobiony odcinek, nie W porównaniu do czepiałbym tych się. pierwszych to tam. Oczywiście żaden hit. Okej. 18 to super, odcinek, gość Artur Opala z Cytadeli i też O, tematy takie jak Kalosz. chłopaki nie płaczą i nie tylko. To był kolejny ciekawy odcinek, dużo ciekawostek związanych nie tylko z grą Cytadela. Mini wywiad z dziewczyną podkładającą głos do intra. Wszystko fajnie, choć oglądalność zaledwie na poziomie 3000. Wydaje się, że po Właśnie. prostu po części chyba widzów zabrał tu wcześniejszy odcinek z grafikiem i koderem z Cytadeli i niektórzy, pewnie nasi widzowie stwierdzili, że temat już jest jakoś tam wyczerpany. Podejrzewam, że gdyby nie było tego Ale tematu, wiesz co, to nie- byłby popularniejszy odcinek, gdyby nie było prędzej wywiadu z Kane'em i z Artem. Takie jest moje zdanie. Ja bym tego właśnie
Ale to ja mam zupełnie przeciwne zdanie do ciebie, że ja bym tego absolutnie nie łączył, wręcz przeciwnie, bo nawet gdybym, znaczy ja jestem fanem Cytadeli i zobaczył tych dwóch jegomości, a brakowałoby mi Kalosza, to tym bardziej bym jeszcze szukał, a jak to wyglądało z perspektywy Kalosza, żeby całość mieć, nie? No bo jednak oni tworzą całość, więc to jakby, nie, tu wydaje mi się, że problem jest w czymś innym, że tu może też moment publikacji, teraz już nikt do tego nie wraca, nie mam pojęcia, ale może po prostu zły moment i zły Być czas. może. I tyle, no bo No być może, ja jednak stwierdzam, no gdyby może było właśnie to trochę później, większa jakby... ale wiesz co? Jeszcze mi do głowy przychodzi, że ten odcinek może jeszcze ożyć. Że to ktoś tam zaraz No być poleci może, być może. Takie odcinki to są takie zombiaki. Okej. To za chwilę może ożyć. No i teraz odcinek 19, specjalny, Sztuka dla sztuki, czyli Specjal. dyskietki Ami Remixa i Mufa w Hollywood. Nie wiem, jakbym miał wybrać najmniej ciekawy z naszych odcinków, to nie wiem, czy nie postawiłbym właśnie na ten, bo tak mi się wydawało, że no, dyskietki jest faktycznie sztuka dla sztuki, te moje gierki w Hollywood też nie są jakieś wybitne, powiedzmy, a tymczasem, jak to bardzo często bywa, w przypadku materiałów, tymczasem? gdzie liczymy na to, że porwą tłumy, to często notowaliśmy wyniki niższe od oczekiwanych, a w przypadku tak mało ważnych kwestii, jak te moje niezbyt wybitne gry, czy obsługa stacji dyskietek, która jest sztuką dla sztuki, zanotowaliśmy całkiem przyjemny wynik, ponad 4,5 tysiąca odsłon. Więc Mhm. Znaczy, wiesz co, no, może te dyskietki tutaj, bo to jest taka ciekawostka po Tak, prostu. tak. Tak po prostu, wiesz, no taka ale ciekawostka, ja nie? to już nawet ci mówiłem, że gdzieś tam na dalszym etapie rozwoju tego prototypu, zwłaszcza, że mówię, że to jest dosyć proste technicznie, to ja bym jednak wolał na przykład interfejs do tych realnych starych joysticków DB9 niż te dyskietki, nie? Chyba byłoby to bardziej praktyczne. Tak przynajmniej z mojej oceny to wynika. Przegadaliśmy to z Jurkiem, tylko że problem jest A, z obudową, z tą obudową, gdzie to Tak. tam wyciąć, no bo tam jeżeli chodzi o technikalia, to żaden problem, nie? Okej. Ale dobra, to przegadamy, Tak. 20 odcinek, jedziemy dalej. czyli nasze Amiga Top 20 Exclusive Games. Znowu moim zdaniem ciekawy materiał, który zasługiwał na większą uwagę niż choćby odcinek 19, a tymczasem popularność była tu nieco niższa, na poziomie 4000 odsłon, no ale to jest i tak fajna oglądalność jak na ten nasz niszowy rynek amigowy, no i myślę, że no fajne gry tam zaprezentowaliśmy. No to już też AI nam robiło miniaturki, nie? Tak. Do. No, coraz więcej korzystaliśmy z AI, nie będziemy tego ukrywać, że z odcinka na odcinek. No tak się teraz dzieje. Znaczy wiesz co, jak na topa, no też spodziewałbym się może trochę więcej, ale też nie jest źle, nie? No jest okej, No ale nie? nic. 21 No dobra, odcinek. jedziemy dalej, bo Amiga to jest 1200 ciekawostka. versus Atari Falcon. Znowu odcinek hitowy, do którego pamiętam, że przed nagraniem nie miałeś takiego wielkiego przekonania, ale zdanie zmieniłeś o 180 stopni już po nagraniu. Niesamowicie ciekawy i kompetentny gość, czyli Nowy 80. Pozdrawiamy. Dostarczył nam naprawdę mnóstwo wysokiej jakości materiałów. Dodam też, że był to ostatni odcinek, do którego robiliśmy trailer, bo na początku jeszcze te trailery cieszyły się jakąś tam popularnością, ale potem ona sukcesywnie malała i ten ostatni obejrzało zaledwie 150 osób, a szkoda, bo to był trailer akurat całkiem zabawny. I co ciekawe, też taka ciekawostka, ten trailer to był jak dotąd materiał z najmniejszym procentowym udziałem pozytywnych ocen, bo osiągnął ocenę na poziomie 86,7 i myślę, że po prostu Remik naraził się z tymi traktorami niektórym atarowcom i ci zadziałali skutecznie, dając łapkę w dół. Natomiast sam odcinek został oceniony dużo wyżej. Wydaje mi się, że byliśmy tutaj w miarę obiektywni. Zrobiliśmy też jak dotąd nasze najlepsze intro, chociaż no nie wiem, ocencie, czy intro do tego odcinka było nie lepsze, ale tamto intro nawiązywało do Świętej Wojny z serialu Sami Swoi
i blisko 6,7 tysiąca odsłon daje temu materiałowi 5. miejsce na liście najpopularniejszych, a 88 komentarzy czyni go w ogóle liderem, jeśli chodzi o najczęściej komentowane odcinki, więc takie tutaj ciekawostki. Uwaga, włączamy fazę. Nasilające się protesty atarowców w całym kraju. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Według mnie kluczowe dla zwycięstwa w tej walce będzie twardość szczęki. Amigi 1200. Ciekawostki. No i to też z mojej strony dodam, że nowy 80, czyli Mr. Paweł, też tam mamy kontakt, no nawet też parę dni temu się z nim kontaktowałem w sprawie hardware'u, no więc też jakaś tam, no może tutaj nie jest taka przyjaźń jak z Szymonem Ulatowskim, gdzie tam bardzo często się komunikujemy, ale też ta znajomość dalej jest tam zresztą później kontynuowana. w jednym z kolejnych odcinków przecież nowego zatrudniłeś. Tak. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, no to odcinek 22 zatrudniłeś. specjalny. Usprawnienia w Amigo S4 w wersji dla A1222+, oraz Alien Bread 3D pod DA500 Mini. I odcinek wydaje mi się ciekawy, zwłaszcza dla osób zainteresowanych kupnem tych maszyn. Popularność jednak dosyć umiarkowana, niecałe 2700 odsłon. Coś dodasz? Znaczy, to też wiesz, to jest odcinek poprawny, więc Tak. nie, no tutaj każdy szukał chyba tego, co chciał. Tak. No bo już po tytule wiesz co no więc nie, tutaj bym nie szukał jakichś problemów, nie? Nie, no taki, okej, nie? taki typowy odcinek. Taki, Tak. Nie najlepszy, nie najgorszy. taki średniak. Odcinek 23. No tu na fali wzmożonego zainteresowania Amigo NG za sprawą premiery Tabora, jak kontynuuje temat związany z Amigo S4, a konkretnie z obsługą oprogramowania klasycznego na tym systemie. Remik zrobił wszystkim, w tym i mi niespodziankę, nagrywając w tajemnicy kolejny odcinek z Pawłem, tym razem o sprzętowej emulacji PC w Amidze, i odcinek nie był jakimś wielkim hitem, ale też nie był jakoś pomijany przez naszych widzów. Wynik na poziomie 3500 odsłon, to gdzieś go tam plasuje w środku stawki. Ale odcinek naprawdę bardzo ciekawy. Wiem, że Ci się spodobał, no i ja także uważam, że to był jeden z naszych najlepszych odcinków. Tak. Po pierwsze, mnie bardzo zaintrygował Twój temat, bo zawsze mnie to intrygowało, jak to tam z tą klasyczną Ami na Amidze nowej generacji, więc totalnie na propsie. Twój materiał łyknąłem chyba 3 razy. Lubiłem do tego wracać. No a z nowym też mi się świetnie współpracowało i też właśnie, bo nowy też jakby marzenie z dzieciństwa mi spełnił i chciałem zobaczyć, jak to by było, co by było, gdyby wtedy było mi na to stać, No tak. nie? No, super. Mnie bardzo o takich rzeczach czytało, ale nie znało się nikogo, kto takie coś ma. Tak. No. Tak. Więc tutaj odcinek totalnie ode mnie na Teraz plus. 24 odcinek, gdzie ja się trochę pobiję w pierś. Także dalej szłem za ciosem i tym razem zaprosiłem do rozmowy gościa typowo związanego z Amigo S4, czyli Marka Głogowskiego. Wynik 3000 pamiętam. odsłon chyba nie jest najgorszy jak na materiał poświęcony tylko i wyłącznie Amidze NG, ale właśnie gdzieś tam przy okazji odcinka 15 wspomniałem, że chyba Remik się nie do końca wtedy przyłożył, a tym razem ja tu muszę zrzucić na siebie samokrytykę i jeszcze raz publicznie przeprosić Marka oraz Remika za moje olbrzymie niedopatrzenie. Otóż rozpoczynając wywiad zapomniałem na Riverside wcisnąć przycisku nagrywania. I w efekcie po godzinie wywiad się skończył, a my zostaliśmy z niczym. Musieliśmy zrobić przerwę, Remik z nerwów w międzyczasie wyskoczył chyba do monopolowego. Całe szczęście, że Marek się zlitował i został z nami dłużej, choć miał inne plany.
No i 20 minut po zakończeniu pierwszego wywiadu zrobiliśmy drugi taki sam, ale summa summarum może ostatecznie nie wyszło to tak źle, gdyż znając już scenariusz rozmowy, rozmowa jakby przebiegła bardziej płynnie i ostatecznie mimo takiej wpadki z mojej strony finalnie nie wyszło to źle. Znaczy, ode mnie pozdrawiam Marka, bardzo sympatyczny jegomość. Czy ja wiem, znaczy na pewno przebiegła płynniej, ale w tej pierwszej było parę takich fajnych, takich naturalnych myków, a później to już każdy jakby chciał odklepać, tak. nie? Więc No nie było tutaj tego rzeczywiście może entuzjazmu, podejrzewam, że tak, to leży. za drugim razem. Tak, że już nie było tego takiego, o co tam, a co ten, tylko a nie było, a dlaczego tak, to? Bo Tylko, już wiedzieliśmy, co a powiedz, będzie. co to? No faktycznie. No. Tak, No, ale tak. dobrze, że się zgodził ale- że udało nam się to zrobić. Znaczy, ja uważam, bo teraz dopiero nasi widzowie o tym wiedzą, jak to powstawało, w jakich okolicznościach. Skoro nikt się nie kapnął i nam tego nie wypomniał, to znaczy, że było Chyba dobrze. tak. To znaczy, że było dobrze. Okej, No. 25. Ale pozdrawiamy Marka jeszcze Marek. raz. Wiem, że pracujesz dalej nad softem dla Amiga S4, także trzymam kciuki. Okej, 25 odcinek to znowu top i znowu top nietypowy, jak na nasz rodzimy i to nie tylko YouTube, bo na tapetę wzięliśmy najlepsze gry wydane komercyjnie na Amigę PowerPC z WOS-em i ten temat znalazł zainteresowanie u 2500 odbiorców. Znowu taki przeciętny odcinek, chociaż temat jak dla mnie dosyć ciekawy, bo mówię, nikt się tym nie zajmował. Każdy tłucze te topy na A500 z Super Frogiem i nie wiem, Canon Fodderem, a tymczasem no, Amiga miała też inne oblicze i dużo bardziej wymagające gry. Nie, no mi się odcinek do dzisiaj bardzo podoba. Nie zauważyłem w nim jakichś większych zgrzytów. Spoko, temat bardzo ciekawy. Tu tak zgodzę się, pełna zgoda z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że w zasadzie nie ma takich Tak, topów, tak. nie? No nie ma, nie? Więc okej, te topy to są nasze topy, więc tutaj mogłaby być polemika, gdyby ktoś tam się zgłosił, ale Czasami, odcinek sam w sobie bardzo komentarzach, po to ciekawy, są fajny. komentarze, żeby my tam nikogo nie cenzurujemy, każdy może po prostu pisać co chce. Zachęcamy do komentowania, jak zawsze zachęcamy też do podsyłania pomysłów Jasne. do nowych odcinków. Czekamy na interakcję z wami, drodzy widzowie, a jak są live'y, nie bójcie się dzwonić. No. O, dokładnie. Ale jeszcze tak a propos tych komentarzy, jak przygotowywałem się do tego odcinka, gdzie podsumujemy nasz rok współpracy, to wiesz, wracając do pierwszych odcinków, patrzę, że tam komentarzy jakichś, wiesz, których ja nigdy nie czytałem i mówię, kurczę, ten odcinek gdzieś tam żył sobie swoim życiem dalej, a ja już dawno o nim zapomniałem, Ludzie w ogóle, czasami wiesz, komentują ale takie jeszcze fajne. stare odcinki gdzieś tam, które nagrywaliśmy zimą, też czasami to zauważam. Okej. 26 odcinek, opublikowany 11 maja materiał, to Blade Warrior, czyli Dark Souls na A500, Amigraj, czyli Biały Kruk czy Czarny Piotruś. I to jest jak dotąd nasz ostatni hitowy film, mogący pochwalić się wynikiem blisko 6000 odsłon. Ja pamiętam, że męczyłem się strasznie ogrywając te w cudzysłowie hity z płyt Amigraj. No ale złotą robotę tu zrobił Remik, wyciągając na świat, no na światło dzienne naprawdę ciekawą perełkę z lamusa i nie dziwię się, że no, odcinek no, zrobił swój sukces. Temat, wiem, że jeszcze Tak. wiele tygodni po nagraniu miałeś pytania o tą grę, ale to już ty może opowiadaj. Tak. Po pierwsze, jestem zadowolony z montażu tego filmu, z intra do filmu. No, w zasadzie no, super mi się podobało. Ja tylko podziwiałem ciebie, że ty z tymi krapami musiałeś tyle siedzieć. Ja już to mówiłem w trakcie komentarzu twojego materiału. Ja miałem lepszą robotę, ci muszę przyznać. Chyba tak. Bo jednak ogrywałem fajną, ciekawą grę, którą wydaje mi się, że naprawdę, no, ja przez tyle czasu dostawałem, wiesz, nawet mówię, MDW do mnie napisał, ta gra nie istnieje. A ja mówię, wszyscy tak zawsze mówili, że ta gra nie istnieje, nie? No ale no rzeczywiście taka perła z pereł, która u nas po prostu
Znaczy wiesz, no, pewnie myk polega na tym, że piraci nasi No tak. polscy do tego nie mieli jakoś tam dostępu czy coś i ona nie Ja była tak kompletnie nie spopularyzowana. znałem, nigdy o niej nie Ale czytałem, rzeczywiście jest żadnej recenzji, perełka. nic. Natomiast jeszcze wrócę tylko do tej mojej niewdzięcznej roboty, że ten temat z tym wydawnictwem Amigraj to się pojawił właśnie w czasie rozmowy telefonicznej na jednym z naszych live'ów. I to jest najlepszy dowód na to, że wasze pomysły bierzemy pod uwagę i nawet jeśli są dla nas męczące, to nie poddajemy się i jeśli uznamy, że temat jest ciekawy, to się nad nim pochylimy. No dobra, odcinek 27, wywiad z Markiem Chylą. Tu były małe problemy techniczne, bo na chwilę Markowi... Pozdrawiamy pana Marka. Pozdrawiamy. Na chwilę Markowi wyłączono prąd. Potem jakby miały problemy związane z infrastrukturą sieciową, bo pamiętam, że materiał bardzo długo się uploadował na Riverside i się wręcz baliśmy, że znowu kolejny wywiad trzeba będzie powtarzać. Ostatecznie jednak wszystko technicznie wyszło ok. Natomiast kolejny raz już zaskakuje popularność filmów. Przyznam, że ja osobiście liczyłem na dużo więcej niż 2,5 tysiąca, na 5 tysięcy to lekko. I właśnie być może już dziś po latach nie wszyscy tego zasłużonego amigowca kojarzą po prostu, a być może to już właśnie była ta końcówka maja, przełom czerwca, właśnie te wakacje, gdzie po prostu ludzie jakby, nie tylko nas, bo wiemy to z innych kanałów, z większych kanałów od nas, takich jak Grysław czy coś, że no gdzieś tam od czerwca oglądalność gdzieś tam na YouTubie siadła. No ode mnie, mówię, jeszcze raz pozdrawiam pana Tak, Marka, bo bardzo super. sympatyczna, fajna osoba. A co do oglądalności, to cię zaskoczę, bo ja się takiej spodziewałem, a więc mnie nie zaskoczyła. I już tłumaczę dlaczego. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze okres, czyli tu pełna zgoda, ale drugie co dodam, TSS wydawał więcej programów edukacyjnych niż gier, więc takich dobrych gier, stricte dobrych gier, więc tutaj też było wąskie gardło troszeczkę, nie? Że tutaj, no nie wiem, wydaje mi się, że nawet amigowcy, którzy przetrwali jeszcze długo, albo nawet na końcówce byli, no nie, no tu tak się spodziewałem, nie? Że to nie jest aż taka postać. Nawet MDW to gdzieś tam w komentarzu wyłapałem, że no niby każdy kojarzy TSS-a, ale nikt nie kojarzy Marka Chyla TSS. Że może trzeba było napisać, wiesz, Twin Spark Soft bardziej, a nie Marek Chyla, nie? No bo to tak... Bo też zapomnieliśmy powiedzieć w międzyczasie oczywiście, ale jak sami widzicie, to po naszych filmach, że od pewnego też czasu technicznie też okładki na filmy robi nam AI i zazwyczaj one mają za zadanie przyciągać wzrok, a to był akurat jeden z nielicznych filmów, gdzie wrzuciłeś tą dyskietkę z TSS-u. No i nie wiem, czy amigowcy są takimi to był celowy wzrokowcami, zabieg. że jak już coś nie jest jakby takie kolorowe, chwytliwe, to już też się inaczej klika. No trudno mi powiedzieć, czy okładka miała tu jakiś wpływ. No nie wiem, no... Ale na pewno kojarzyła się dobrze z TSS-em, dokładnie, bo właśnie tak jak mówisz, nie każdy może wiedział, kto to jest Marek Chyla już teraz, ale firmę TSS to raczej każdy kojarzy, nie? Ale jeszcze na zakończenie od siebie dodam, że to też jest taki film a la wywiad z Kaloszem, że on może na nowo stanąć za chwilę, że tu może się wiele jeszcze zmienić, nie? To teraz odcinek 28, specjalny znowu, Ghost and Goblins na AMI, zaginiona gra Team 17, no i moje gry hollywoodzkie, nie? I cóż, odcinek robiony w czerwcu, kiedy jest lato i widzimy, że ta oglądalność spada, bo zdajemy sobie sprawę, że tak jak mówiłem, w weekend na przykład wielu z was zamiast oglądać nasze wypociny woli opalać się na plaży czy tam robić grilla. Tymczasem 5200 odsłon znowu pozytywnie zaskakuje na plus i tu myślę, że chyba magia firmy Team 17 zrobiła swoje, bo jak zaginiona Chyba gra, tak. to I tu chyba pełna zgoda, no ale z drugiej strony też okres ten sam, czyli do Tak, kitu, nie? Na oglądalność. Tak. No ale mówię, no zresztą gra, te intro, co tam pokazywałeś, była naprawdę ciekawa. No też jestem trochę zaskoczony, ale pozytywnie na plus. Okej, odcinek 29
To było PowerPC G3, G4 w Amidze klasycznej i tu rozmawialiśmy z Bulim. I znowu mega ciekawy gość i moim zdaniem mega ciekawy temat, ale to już chyba wybitnie przegraliśmy z faktem, że są wakacje i osób, którym chce się śledzić wydarzenia na naszym kanale jest zdecydowanie mniej niż w okresie jesienno-zimowym, bo ja też się spodziewałem, że on powinien mieć 5 jak nic, a chyba tam się kręci koło 2000, a przecież odcinek mega ciekawy, przecież na tego Szarka to ludzie czekali dekadami. Tylko że musisz też wziąć pod uwagę, że na Szarka czekali amigowcy dekadami, a nie ludzie. Tak. I to się zaczyna cały myk. Też zdaję sobie sprawę, bo ty czasami ty bardziej się udzielasz na tych social mediach, bo ja tam raczej Facebooka już nie akceptuję i nie będę używał, ale wiem, że ty też masz kontakt na fejsie z ludźmi, którzy są jakby spoza środowiska amigowego, a mimo wszystko nas oglądają i czasami nawet jakieś takie miałeś pytania. Nie wiem, czym jest File Master czy coś, bo ludzie nie wiedzą, co to jest, a też nas tacy oglądają. I faktycznie, dla nich to taki temat mógłby być nieco mniej ciekawy, nie? Ale ogólnie, dla mnie był ciekawy i powiem szczerze, że ten klasyk z takim G3 czy G4, robi robotę. Jest dużo softu, które ja się cieszyłem dotąd tylko i wyłącznie na Amiga S4, a teraz widzę, że można to tam, może w niższej rozdzielczości, może nie w takim jakby dobrym 3D, ale jednak na tym klasyku dużo gierek takich na silniku Quake'a 3. Można... Tak. Nie w ogóle koncepcja super, Jasne. Tym bardziej, że tam jak padło pytanie do Bulego, czy trzeba tą 4000 jakoś przerabiać, nie, po prostu wkładasz, jak coś jest na PCI, to że nie musisz jakichś tam kombinacji alpejskich robić, tylko pyk. I tym bardziej super sprawa, dziwi mnie ten fakt, że właśnie taka wielka firma jak Elbox nie wydała tego Szarka, bo jak się okazuje, nic nie trzeba było przerabiać, to było proste technicznie, napisać tylko pod to soft, odpowiednią bibliotekę PowerPC Library, o to pewnie się rozbiło, nie? Właśnie, diabeł tkwi w szczegółach. No dobra. No dobra, jedziemy dalej. Ostatni jubileuszowy odcinek opublikowany w momencie, gdy Remik już się cieszył wakacyjnym wyjazdem. I tu opisujemy fantastyczną, charytatywną inicjatywę Marksa Hacia w postaci czasopisma Amiga Friendship oraz zdecydowanie bardziej ukierunkowaną na komercję gazetę Amiga Extreme. A ty, Remigiuszu, znowu kopiesz w czeluściach historii i tutaj erę powstawania pierwszych silników 3D na Amigę odkopałeś ten temat ponownie. Ja tu nie będę podawał już statystyk, bo to jest jeszcze film za świeży, więc on pewnie jeszcze swoje tam nadrobi i tutaj chyba nie będę podawał konkretów, ale mi się wydaje, że też temat ciekawy. I tak jak to powiedziałem w komentarzach, to jest temat na długi odcinek, na długi, 2-godzinny odcinek. I robimy, panie, robimy, zdecydowanie robimy. Ja ciągle się szykuję, ja już parę dni temu zrobiłem kolejne graby, kolejne coś, cały czas buduję materiał, taką bazę do odcinka, który myślę będzie takim przełomowym odcinkiem. Ja spróbuję, zobaczymy jak to pozwoli czas, bo w momencie, gdy oglądacie ten film, to ja pewnie będę się już gdzieś tam opalał nad Morzem Śródziemnym. Tak. Ale oczywiście to jest pierwszy tydzień mojego urlopu, a po powrocie będę miał jeszcze tydzień i jeśli pozwoli czas, bo tydzień wydaje się okresem długim, ale czasami pojedziesz tu, pojedziesz jeszcze tu i nie wiesz, kiedy ci urlop zleciał. No ale jeśli będzie czas, to też już rozpocznę przygotowania w tym drugim tygodniu urlopu i ja będę wyszukiwał swoich rzeczy, a nawet być może parę niespodzianek ci zapodam, których się nie spodziewasz. O, super. Ale super. Myślę, że nie wiem, czy jeszcze będziemy cokolwiek robić w wakacje, czy właśnie ze względu na tą obniżoną popularność. Nie. Teraz to odczekamy i ruszymy po prostu we wrześniu z tymi naszymi ciekawymi odcinkami. We wrześniu z kopyta. Tak. A ja, wiesz, jak ty będziesz teraz na wakacjach, to ja sobie gdzieś tam wieczorami będę dalej materiał. Będziemy przygotowywać filmy coś tam w sierpniu, sobie po prostu publikacja będzie z początkiem września.
no to słuchając, powiedzmy, no znowu się odwołam do Ami Wigilii, oni często teraz z tym pianą komentują rzeczywistość, aktualności różne, często w sposób tam szyderczy, trochę prześmiewczy. I ja przyznam szczerze, że właśnie chciałem bardziej coś takiego zrobić, co będzie komentować aktualności z kimś, ale właśnie bardziej pozytywnie, jakby bardziej technicznie to omawiać, faktycznie tego używać i coś takiego widziałem, że to będzie bardziej aktualności, że będziemy omawiać bieżące programy, bieżące jakby wydarzenia amigowe, a tymczasem no rozwinęło się to jakoś samoistnie zupełnie inaczej. Dużo sięgamy też po starsze rzeczy, po starsze gry, co oczywiście nie znaczy, że jak na przykład wyszedł Tabor czy coś, że nie robimy jakichś odcinków Amiga OS4, więc to się wszystko miesza, ale no tak, nie spodziewałem się, że to się tak rozrośnie, że gdzieś będziemy sięgać tak głęboko do starych tematów, ale zawsze też wiedziałem właśnie, że jeśli już coś takiego robić i się tego trzymamy, to na przykład te topy, żeby właśnie nie robić tak jak wszyscy Lotusa i Super Froga, tylko żeby właśnie sięgać do jakby nietypowych tematów, takie jak właśnie top gier na Warp OSa, na rozbudowane Amigi, takie rzeczy robić, których nikt przed nami nie robił, a nie robić 50. film z cyklu najlepsze gry na Amigę 500 na przykład, nie? I to nam się udało. Teraz mów ty. No to tylko jeszcze dodam ale czekaj, to zaraz odpowiem też, ale to dodam, bo sprecyzuję, bo może ja tak powiedziałem jakoś tak dziwnie, ale jeżeli chodzi o sam kanał, jak go widziałeś, czy on będzie miał taką oglądalność, czy nie taką, jakiej oglądalności spodziewałeś i tak dalej? Nie spodziewałem się oglądalności powyżej 1000, to tam na pewno. Też może podajmy garść statystyk, że mamy ponad 5000 subskrybentów. No tego się w ogóle nie spodziewałem, jeśli mój kanał prywatny. Już mamy 5000? Zobacz, jesteś na kanale? O kurde, ty, teraz to ja myślałem, że ponad 4 mamy. Ty, 5-15, no. Także no tego się w ogóle to, nie spodziewałem, to. bo mówię, jak gdzieś tam prowadząc ten swój prywatny kanał, to mam chyba 300 czy 400 subskrybentów po 10 latach działalności, więc no jeśli chodzi o to, jak został odebrany, jak został przyjęty i jaki odniesie sukces, no to same zaskoczenia na plus. Na pewno się tego nie spodziewałem. No, ty chyba też nie. Okej. Zdecydowanie nie. To ja może zacznę od tyłu, a potem tak, nie spodziewałem się. Absolutnie. Ja tak się spodziewałem coś na zasadzie 500 subskrypcji, no do 1000 to już w ogóle cud, git malina. Myślałem, że Ami Światek po prostu ma, wiesz, ten szklany sufit tak nisko, że no po prostu, no wiesz, no Amiga jest niszowym dzisiaj sprzętem. Myślałem, że nie przebijemy się, tym bardziej jak patrzę na Radzika i innych takich topowych gości, więc to mnie zaskoczyło, na props oczywiście. A co do tematów, które poruszamy i tak dalej, jak sobie to widziałem, no to cię trochę zaskoczę. Jako subskrybent twojego kanału i oglądanie Amigi nowej generacji, ja wiedziałem, że się pod ciebie podczepię, to takie trochę moje, tak cię trochę tutaj podeszłem. Mówię, wiedziałem, że ja będę jednak tą stroną klasykowców, może przyciągnę jakichś ludzi, ty z kolei tych z MG, a z drugiej strony, wiesz, to taki tandem, który my robimy, wydaje mi się, że działa idealnie, bo nawet klasykowcy, tacy zażarci, mogą się nagle zainteresować twoim MG. Dla mnie Amiga jest Amigą i to już mówiłem w wielu filmach. Dla mnie nie ma podziału dla mnie nie ma podziału na klasyk MG. Amiga to Amiga i koniec, kropka i tu jakby, ale jak chcesz stać cię i dasz radę, to kupuj MG. No ja bym kupił chętnie, gdyby było trochę bardziej korzystne. Ale dobra, chodzi mi o to, że takich dwoje, jeden napędzi drugiemu widzów, to wiesz, pełna że czy tam, pełna zgoda, ja też uważam, że gdybym robił samemu, zresztą robiłem i robię nadal jeszcze na swoim kanale, nie ubiłem swojego prywatnego kanału, zakładając współpracę z tobą, chociaż... I nie ubijaj. Tak, zresztą wiem, że ty też masz jeszcze różne plany co do swojego kanału, no zobaczymy jak czas pozwoli. Ale w każdym bądź razie zgadza się, pełna zgoda, że dzięki temu, że ja tu przemycam tematy NG od czasu do czasu,
to ma szansę dzięki temu, że jednak jest dużo też o klasyku, więc też miłośnicy Amigi klasycznej nas oglądają, ale mam dzięki temu na pewno poszerzone grono odbiorców, do których może ten temat NG trafić i ich zainteresować. I jeszcze chciałem jedno powiedzieć właśnie, że też jestem zadowolony, bo to też jest swego rodzaju, jesteśmy swego rodzaju takim też wyjątkiem, bo większość tych wielkich gwiazd z YouTube'a, no nie wiem, tutaj wspomnieliśmy o takich kanałach wielkich jak Lading, powiedzmy, jak Grysław i tak dalej, oni jednak nie skupiają się na jednej platformie. Oni mówią o całym retro, a nawet o nowych grach mówią retro. Też. O różnych rzeczach mówią, generalnie o całej sekcji gier, a my jednak mamy jeden wąziutki jakby wycineczek, tą Amigę zapomnianą przez niektórych i patrz, i jednak to znajduje odbiór u ludzi, o ponad 5000 subskrybentów. Znaczy, być może to jest też forma, której musimy się trzymać, ale jest jeszcze jeden zarzut mam do ciebie, który przed chwilą powiedziałeś, nie chciałem ci w zdanie wchodzić. Powiedziałeś, bo tam w międzyczasie przemycę coś o NG. Nie masz nic przemycać, ty masz tu normalnie, Amiga, to nie masz przemycać. Co to za określenie przemycać? Ty normalnie jesteś amigowcem, jakieś dziwnie, przemycać. Czyli tak jakby to był kanał klasykowy, on przemyca ONG. Nie! Amiga to Amiga, nic tu nie przemycamy, nie jesteśmy... Ja powiem tak, że... Po prostu dajesz informacje na temat Amigi nowej generacji. Muszę sobie, bo tak pod tym kątem nie sprawdzałem statystyk, chociaż sobie, jak widzisz, dużo notatek zrobiłem, ale nie sprawdzałem statystyk, jaki procent naszych odcinków był ONG, ale myślę, że mimo wszystko sporo też tych odcinków ONG zrobiłem, bo i o emulacji na PC-cie, i o tym taborze, o oprogramowaniu, czasami o jakichś grach typu Goblins, także jednak staram się wrzucać, może nie w każdym odcinku, ale myślę, że na pewno to jest mój konik, więc ja tutaj tego tematu nie odpuszczę. Ale wiesz, ja bym chciał właśnie więcej ONG. Ja się zajmę klasykiem, a ty się zajmij NG i kurde, jedziemy z koksem. Jak wiesz, mamy kilka pomysłów i to nawet z pomysłów gdzieś tam z testowaniem sprzętu, którego być może mi dostarczysz we wrześniu, także ja mam w głowie parę pomysłów na pewno jeszcze o NG i na pewno takie odcinki będą. Ale myślę, że już trochę przedłużamy niepotrzebnie za długo, chyba przedłużamy. I do zobaczenia po wakacjach. Nie, ja dodam jeszcze jedno zdanie. Powiem szczerze, bo ja też miałem wizję jakiegoś tam swojego kanału zupełnie nieamigowego i powiem szczerze, że to nie wiem, czy to kiedykolwiek ruszy, bo ja tak wcześniej myślałem o innych kanałach, nawet stricte amigowych, zanim ciebie poznałem, ale drodzy widzowie, mówię to wszemi wobec, bardzo dobrze mi się z tym człowiekiem pracuje i gdyby nie on, nic takiego by nie powstało. On mnie mobilizuje, on mnie motywuje, jest świetny, rzetelny, nigdy się nie spóźnia, poza razem, ja też się raz spóźniłem, więc na zero. Generalnie współpraca taka i polecam właśnie do współpracy tak rzetelnych ludzi jak ja też tutaj muszę powiedzieć, że faktycznie jeśli chodzi o montaż i tak dalej, generalnie o współpracę też nigdy nie zawiodłeś, gdzie ja już miałem przyjemność w przeszłości współpracować z różnymi ludźmi i zawsze to było jakieś proszenie o zachowanie terminów, to kiedy to zrobisz i tu jest montaż, zazwyczaj do 2, góra 3 dni po nagraniu i ja tam nie muszę nigdy jakby ciebie, nie wiem, poganiać, motywować, bo wiem, że ty to zrobisz, ewentualnie ja tam czasami coś dodam potem od siebie i to leci. Nigdy nie było żadnych przestojów, a już taką ciekawostkę, że jak weszłem do niego na ten kanał, to oczywiście oprócz tych 2 filmów, które tam zauważyłem, to też zauważyłem, że miał sporo filmów prezentujących stary program z czasów PRL-u z Manem i Materną. Za chwilę dalszy ciąg programu. I już wiedziałem, że mamy podobne poczucie humoru i to musi być w porządku gość. No i tym akcentem może zakończmy. Trzymajcie się, odpoczywajcie na wakacjach i nie zapominajcie nas oglądać. Trzymajcie się, hejka. Cześć.